Urodziłem się w Hajnówce. Swoje najmłodsze lata spędziłem w okolicy Puszczy Białowieskiej, w podlaskich wioskach. Wyjechałem na studia i tam poczułem, że wiele tracę. Czułem, że nie jestem tam sobą. Miasto mnie nie przyjęło. Nie miałem wyjścia. Musiałem wrócić na rodzinne ziemię, żeby znowu móc oddychać. To po prostu był mój świadomy wybór miejsca, w którym chcę poświęcić się sztuce. Będąc młodym chłopakiem, przyglądałem się, jak dziadek w swojej takiej zaaranżowanej pracowni malował konie, malował sceny pościgów, malował pejzaże. Myślałem, że to jest jakaś magia. Coś, co wykracza poza codzienność, poza rzeczy, które dotykamy na co dzień. I to jakby we mnie zostało, te poczucie, że artysta, szczególnie malarz, jest kimś, kto kreuje rzeczywistość. Kimś, kto stwarza nowy świat, potrafi na nowo pokazać to, co każdy widzi. Będąc pejzażystą, malarzem, który praktycznie 90% twórczości poświęca pejzażowi, a szczególnie pejzażowi Podlasia, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkam, pokazuję ten pejzaż nie w sposób realistyczny, tylko staram się ten pejzaż przerobić na język sztuki. Przy pomocy barw, ale też i formy, pokazać tą cząstkę ziemi, tą cząstkę mego Podlasia, która jest mi najbardziej bliska. Architektura drewniana, która była od zawsze wokół Puszczy Białowieskiej, powoli zanika. I ja na tych swoich podlaskich obrazach staram się pokazać starą wioskę. Wioskę, która ucieka, wioska, która przemija, wioska, która już nie wróci. I my jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, które jeszcze doświadczyło realności kultury podlaskiej. Doświadczyło tej magicznej cząstki, która była wśród tych mieszkańców od bardzo, bardzo dawna. Drugi motyw, taki bardzo ważny w mojej twórczości, to jest Puszcza Białowieska. Ten duch puszczy, który panował już za czasów polskich królów, potem rosyjskich carów, jeszcze jest w puszczy odczuwalny. Jeszcze można wejść do puszczy i poczuć się pierwotnie, poczuć naturalność przyrody. Malowanie puszczy wymaga od nas poświęcenia. Puszczy nie da się malować ze zdjęcia, ponieważ z tego zdjęcia zostaną tylko i wyłącznie formy drzew, zostanie cząstka koloru przetworzonego już przez fotografię, zostanie niewiele wykadrowane z tej puszczy, która jest ogromna. I żeby namalować dobrze puszczę, należy ją pokochać w swoich trudach.
Puszcza wymaga od nas podjęcia próby, podjęcia trudu przejścia przez zwalone kłody, przez zaspy śniegu w mrozie. Wymaga od nas poświęcenia czasu. Przyroda, natura nie daje nic za darmo. Żeby móc malować przyrodę, musimy oddać cząstkę siebie dla tej przyrody. Żeby namalować obraz Podlasia, tak samo jak przy pisaniu ikon niezbędna jest modlitwa, tak samo przy tworzeniu pejzażu niezbędna jest łączność z tą przyrodą. Konieczna jest rozmowa z puszczą, rozmowa z polem, z drzewem. To jest nieustanny dialog między artystą a przyrodą. Natura oferuje dużo więcej artyście niż to, co widzimy. Tylko trzeba być otwartym na przyjęcie tego daru, na przyjęcie tej informacji od natury. Ja w swoim poszukiwaniu twórczym dążę do pewnej abstrakcji pejzażu. Malować pejzaż w taki sposób, żeby odrealnić go do tego poziomu, żeby wydobyć z niego to, co jest najważniejsze. A najważniejszym wcale nie jest realizm, tylko to, co daje pod tą warstwą widzialną. I to jest dużo trudniejsze, dużo więcej wymagające od nas wysiłku intelektualnego przede wszystkim, ale też twórczego, ale też i fizycznego. I musimy stać na tym miejscu, dotykać tą ziemię, czuć ten wiatr, czuć słońce, czy mróz, czy deszcz, czy śnieg i w ten sposób nawiązać bezpośredni kontakt z przyrodą. Często, gdy nie mogę malować i patrzę na przyrodę za oknem, patrzę, że świeci słońce, czuję ogromny żal. Czuję, że dostałem talent, biblijny talent i go nie wykorzystuję. Czuję, że w tym momencie moje miejsce nie jest w pracowni, tylko właśnie jest albo w puszczy, albo gdzieś na polach.